Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. W części 10 prezentacji na temat wpływu sztucznego promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka omówimy sobie układ immunologiczny i to, czy coś się w nim może zmienić pod wpływem ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł. Na pierwszym slajdzie widzą Państwo fragment układu pokarmowego, konkretnie jelita, i pod lupką w powiększeniu różne mikrostworki, mikroorganizmy, które, jak zapewne Państwo wiedzą, licznie zasiedlają nasze jelita. I to jest sprawa dla większości ludzi oczywista, znana, natomiast mało kto chyba zdaje sobie sprawę z tego, że około 80-85% naszego układu immunologicznego, obronnego zlokalizowany jest w jelitach, dokładnie w ścianie jelit. W związku z tym można powiedzieć, że układ pokarmowy jest największą i najważniejszą częścią układu immunologicznego. I teraz tą integralną częścią układu immunologicznego skupionego w jelitach są mikroorganizmy. I taka kolejna ciekawostka, rzecz, którą ciężko uwierzyć, ale która pojawia się w różnych publikacjach naukowych, w różnych źródłach, to, że około 90% komórek, jakie nas tworzą, nasz organizm ludzki, to są mikroorganizmy, jakie nas zasiedlają. Niesamowite, ciężko jest mi sobie to wyobrazić, no ale tak to obliczono. I teraz, ponieważ większość naszego układu immunologicznego związana jest z jelitami i konkretnie z mikroorganizmami, jakie je zasiedlają, wniosek jest taki, zresztą wniosek udowodniony naukowo, że kondycja układu immunologicznego ściśle zależy od mikroorganizmów zasiedlających jelita. I teraz, ponieważ te mikroorganizmy mogą się zmieniać, jest mnóstwo czynników, które będzie wpływać na mikroorganizmy, jakie zasiedlają nasze jelita, i będą to mikroorganizmy o różnym działaniu, mówi się o patogennym, jak również o dobroczynnym, o ochronnym. Więc w zależności od tego, które z nich będą przeważać, jakie szczepy, bo też jest jeszcze jedna kwestia, że dany szczep występujący w naszych jelitach, on jest pożyteczny tak długo, jak pozostanie na pewnym poziomie. Natomiast jeżeli dojdzie do przerostu tego szczepu, to zaczyna się choroba i wtedy już ten szczep zaczyna być patologiczny, więc wszystko jest względne. I teraz, ponieważ te kombinacje różnych mikroorganizmów naprawdę mogą być różne i jest ich bardzo wiele, to będzie rzutować na kondycję układu immunologicznego. Będzie rzutować również na działanie układu immunologicznego, to znaczy jaka pojawi się, jakiego rodzaju dokładnie odpowiedź immunologiczna. Odpowiedź immunologiczna może mieć charakter ochronny lub zapalny. I w związku z tym w jednym przypadku rezultatem takiej odpowiedzi będzie nasz dobry stan zdrowia i brak choroby, a w innym przypadku będzie to jakieś zaburzenie zdrowotne, choroba. Czym jest ten układ immunologiczny skoncentrowany w naszych jelitach? I gdzie on dokładnie jest skoncentrowany? Jest to tak naprawdę tkanka limfatyczna, to jest fundamentalna część układu immunologicznego i ona jest ściśle powiązana z błonami śluzowymi, które wyściełają nasze jelita. Te błony śluzowe znajdują się nie tylko w jelitach, one znajdują się na całej rozciągłości układu pokarmowego, co więcej występują też w innych układach, na przykład w układzie oddechowym, moczowo-płciowym, wszelkich innych miejscach, gdzie pojawia się śluzówka, ale my dzisiaj się skupiamy na jelitach i na układzie pokarmowym, dlatego że tam jest tego najwięcej. I tkanka limfatyczna jest to tkanka o charakterze siateczki z oczkami i w tych oczkach znajdują się limfocyty, rodzaj komórek odpornościowych. Tkanka limfatyczna, tak jak już wspomniałam, ona jest powiązana z błonami śluzowymi i tam w niej te komórki odpornościowe, limfocyty różnicują się, aktywują się, bym powiedziała, w zależności od potrzeb, w zależności od sygnałów, jakie dostają. I takim bardzo ważnym sygnałem do aktywacji poszczególnych rodzajów limfocytów, bo mamy różne rodzaje limfocytów, są właśnie mikroorganizmy. W zależności od tego, jakie będziemy mieli mikroorganizmy, tak będą się aktywować te poszczególne limfocyty i w rezultacie będą dawać różny rodzaj odpowiedzi immunologicznej, czyli po ludzku rzecz ujmując, różny rodzaj
zachowania się naszego układu immunologicznego w odpowiedzi na taką lub inną sytuację. I teraz całe te błony śluzowe powiązane z tkanką limfatyczną, one stykają się niejako ze środowiskiem zewnętrznym. Pomimo, że to jest już w środku naszego układu pokarmowego, to wciąż w jakimś sensie jest to środowisko zewnętrzne. To nie jest jeszcze krwiobieg. I tutaj dostają się różne wirusy, czyli tam, gdzie mamy błony śluzowe, tam mamy styk z wirusami, mikroorganizmami. Mikroorganizmy wydzielają różne substancje o prozdrowotnym działaniu bądź toksycznym. Wtedy mamy do czynienia z toksynami. Tam też jest kontakt naszego ciała z pasożytami czy z zanieczyszczeniami chemicznymi. I ta cała błona śluzowa wraz z tkanką limfatyczną i wraz z tymi mikroorganizmami, które zasiedlają je, tworzą pewną barierę, która chroni nas przed patogenami i również stan tej bariery wpływa na nasz układ immunologiczny, na to, jak on zareaguje. Tak jak mówiłam, tam się znajdują limfocyty, które są aktywowane właśnie przez te różne bodźce na poziomie jelit, a konkretnie przez mikroflorę jelitową. I tutaj przy okazji chciałabym wspomnieć o takim terminie GALT. Jest to skrót od angielskiego Gut Associated Lymphotissue i to możemy tłumaczyć jako tkanka limfatyczna powiązana z jelitami, czyli tkanka limfatyczna jelit dokładnie. No i to jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałam. Ale spotkałam się też z ciekawym tłumaczeniem tego wyrażenia, niedosłownym, ale bardzo adekwatnym uważam, mianowicie układ immunologiczny jelita. Czyli ktoś w jakimś tam artykule naukowym, jakiś naukowiec, określił to wprost, że jest to układ immunologiczny jelita, czyli ta tkanka limfatyczna powiązana z błoną śluzową i powiązana z bakteriami, mikroorganizmami, które tam występują, bo to nie są tylko bakterie, to też będą grzyby, to będą wirusy. I w obrębie tej tkanki, zwanej GALT, aktywują się różne komórki odpornościowe, same limfocyty, one mogą mieć różny charakter, mogą być to limfocyty regulujące, cytotoksyczne, które pomagają w ograniczaniu rozrostu komórek nowotworowych. Bardzo ważne limfocyty TH, czyli pomocnicze, H od helper po angielsku, oraz limfocyty B, które wytwarzają przeciwciała, więc tam się właśnie aktywuje w tej tkance GALT. Tam się też aktywują makrofagi, komórki NK, czyli naturalni zabójcy, komórki tuczne, które z kolei odpowiedzialne są za wytwarzanie histaminy w odpowiedzi na różne bodźce, na przykład substancje wpływające z pożywieniem bądź pasożyty. To jest też bardzo ciekawe i wywołują pewne reakcje obronne organizmu. Tam będą też się aktywowały granulocyty, jak również przeciwciała. Jeśli chodzi o przeciwciała związane z błonami śluzowymi, czołową rolę odgrywają immunoglobuliny IgA. One związane są z pierwszą linią obrony, pierwszą taką barierą ochronną, która chroni nas przed wniknięciem do naszego organizmu bakterii i ich toksyn, wirusów czy różnych antygenów pokarmowych, czyli chronią przed wniknięciem tych elementów do naszego krwiobiegu, bo dopiero krwiobieg traktujemy jako wnętrze organizmu, właściwe wnętrze organizmu. I teraz bardzo ważna rzecz, każdy rodzaj naruszenia mikrobioty jelitowej, każdy rodzaj nierównowagi między tymi mikroorganizmami, bo one nawzajem się regulują. Jedne trzymają w ryzach inne, bądź się jakoś wspierają w pewien sposób. Tworzą pewną kompozycję naturalną. Jeżeli ta kompozycja jest naturalna, nienaruszona przez różne czynniki, to człowiek jest zdrowy i nasz układ odpornościowy świetnie funkcjonuje. Natomiast każdy rodzaj zachwiania tej równowagi prowadzi do osłabienia odporności organizmu. I teraz jak do tego wszystkiego ma się promieniowanie elektromagnetyczne? Otóż promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z czynników zaburzenia mikroflory jelitowej. To, co zazwyczaj przychodzi nam na myśl, jeśli chodzi o czynniki zaburzające mikroflorę jelitową, to jest dieta, antybiotyki, może być to alkohol, może być to nawet stres, może akurat to już jest taki czynnik mniej uświadomiony. Natomiast promieniowanie elektromagnetyczne jest chyba najmniej uświadomione. I teraz najnowsze badania wskazują na to, że bakterie prawdopodobnie komunikują się ze sobą za pomocą fal elektromagnetycznych. Jeżeli tak jest, to można wysunąć wniosek, jest to logiczne, że wszelkie pola elektromagnetyczne, które są nadmiarowe względem tych naturalnych, których doświadczaliśmy przez tysiące lat jako gatunek ludzki, wszelkie takie sztuczne, dodatkowe promieniowanie będzie naruszać, w jakiś sposób wpływać, nie będzie obojętne dla tych małych żyjątek w naszych jelitach. I tutaj wychodzimy od PEM, jak ono może wpływać na jelita,
może doprowadzać do zaburzeń jelitowych. Czyli poprzez to, że dojdzie do zaburzenia tej równowagi między mikroorganizmami zasiedlającymi jelita, może dojść na przykład do infekcji wirusowej w obrębie jelit, do inwazji pasożytniczej, może dojść do przerostu pewnych grzybów i toksyn grzybiczych, przerostu drożdżaków Candida. Candida sama w sobie jest pożądana, może inaczej, jest fizjologicznym elementem naszej mikroflory i ma pewne swoje funkcje, o czym jeszcze kiedyś powiem, ma swoją pożyteczną rolę do spełnienia. Natomiast jeżeli dojdzie do jej przerostu, to staje się patogenna. Innym rodzajem zaburzenia jelitowego, czy nawet takim podstawowym, pierwszym zaburzeniem, to będzie rozszczelnienie bariery jelita-krew. I teraz co z tych zaburzeń jelitowych dalej może wynikać? Mianowicie choroby w dowolnym miejscu w organizmie. Dla przykładu zauważono, że dysbioza jelitowa zawsze poprzedza rozwój alergii u dzieci, ale na alergii się nie kończy. Mogą być to różne schorzenia autoimmunologiczne i mogą być to wszelkie inne choroby, zupełnie nie kojarzące nam się z jelitami, wydawałoby się w odległych miejscach w naszym organizmie, a jednak. Także to, co się dzieje w jelitach, wszelkie zaburzenia jelitowe są fundamentem do tego, aby doszło do rozwoju jakiejkolwiek choroby w jakimkolwiek miejscu w organizmie. I to, co też wykazano, promieniowanie elektromagnetyczne spowalnia wzrost korzystnych szczepów bakterii jelitowych. Tak jak mówiłam, mamy korzystne, mamy takie bardziej patogenne, to wszystko też jest względne od ilości tych bakterii w danym rodzaju. Natomiast ważne jest, żeby te dobrze działające, te ochronne były we właściwej ilości. Niestety promieniowanie elektromagnetyczne może ograniczać ich ilość. I teraz jak promieniowanie elektromagnetyczne może wpłynąć na sam układ immunologiczny? Co zauważono? Jakie powtarzalne zjawiska? Mamy promieniowanie elektromagnetyczne, oczywiście pochodzące ze sztucznych źródeł. No i naukowcy zauważyli, że pod wpływem takiego promieniowania może dojść do zaburzenia równowagi między limfocytami typu TH1 i TH2 i o tym za chwileczkę powiem, jaka jest różnica między tymi limfocytami, jak one działają w naszym organizmie i w konsekwencji może dojść do infekcji wirusowych, bakteryjnych, pasożytniczych. Kolejna rzecz, w obrębie układu immunologicznego pod wpływem promieniowania może dojść do zaburzenia równowagi innego rodzaju limfocytów, a mianowicie limfocytów TH17 i w rezultacie do pojawienia się chorób autoimmunologicznych. Może być to na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, łuszczyca, nieswoiste zapalenie jelit. To są tylko przykłady takich chorób. Może też dojść do uszkodzenia komórek grasicy. Grasica jest to miejsce, w którym dojrzewają niektóre limfocyty, mianowicie limfocyty T, więc jest to bardzo ważny element naszego układu odpornościowego. No jeżeli dojdzie do uszkodzenia komórek grasicy, to możemy spodziewać się infekcji, chorób autoimmunologicznych, nowotworów. I teraz bardzo ważna rzecz, limfocyty TH1 i TH2. To są limfocyty o działaniu antagonistycznym, to znaczy, jeżeli mamy więcej TH1, to jest mniej TH2, to one wpływają tłumiąco na rozwój TH2, czy aktywację limfocytów TH2 i odwrotnie. Jeżeli mamy więcej limfocytów TH2, to one wpływają tłumiąco na odpowiedź immunologiczną typu TH1. Na czym polega odpowiedź immunologiczna typu TH1? Jest to odpowiedź, określa się ją jako odpowiedź komórkową, a tak naprawdę jest to odpowiedź immunologiczna związana z pierwszą linią obrony w organizmie, czyli na etapie, kiedy organizm nie chce przepuścić do swojego wnętrza patogenów. Co to są patogeny? To są chorobotwórcze mikroorganizmy typu bakterie, są to chorobotwórcze wirusy, są to wszelkie substancje, które nam szkodzą, jakieś substancje środowiskowe, zanieczyszczenia i tak dalej. Więc ta pierwsza linia obrony właśnie na tym polega i jeżeli ona dobrze działa, to nie dochodzi do infekcji, nie dochodzi do przedostania się tych patogenów do naszego wnętrza i nie dochodzi w związku z tym do choroby. I ta pierwsza linia obrony i odpowiedź immunologiczna typu TH1 związana jest ściśle ze skórą, bo tutaj rzeczywiście się nasz organizm styka ze środowiskiem zewnętrznym, jak również na poziomie błąd śluzowych, czyli tego, co się znajduje w naszym układzie oddechowym, układzie pokarmowym, układzie moczowo-płciowym, w śluzówkach oczu, w uszach itd. Również ta linia obrony, pierwsza linia obrony związana jest z przeciwciałami IgA,
jak również z samym wnętrzem komórek. To znaczy niektóre patogeny mogą być unicestwione w środku komórek. Ta odpowiedź TH1 stymulowana jest, wzmacniana wtedy, kiedy jest prawidłowa kompozycja mikroflory jelitowej. Natomiast jeżeli mikroflora jelitowa zostanie zaburzona pod wpływem różnych czynników, m.in. właśnie promieniowania elektromagnetycznego, wówczas ta odpowiedź TH1 słabnie i w rezultacie wzmacnia się odpowiedź TH2. Odpowiedź TH2 związana jest z płynami naszego ciała i z angielskiego jest to określone jako odpowiedź humoralna właśnie ze względu na te płyny. I jeżeli, tak jak powiedziałam, pod wpływem przewagi odpowiedzi TH2 słabnie ta pierwsza linia obrony TH1, to wówczas do naszego organizmu dostają się patogeny. To mogą być, tak jak mówiłam, mikroorganizmy chorobotwórcze, pasożyty, wirusy, substancje toksyczne. Odpowiedź immunologiczna TH2 związana jest z przeciwciałami IgE, czyli tak jak wiele z Państwa na pewno wie, te przeciwciała IgE związane są z występowaniem alergii. Czym się objawia przewaga tej odpowiedzi TH2? Mianowicie są to chroniczne infekcje wirusowe, tak jak wspomniałam, alergie, kandydoza, to może być syndrom chronicznego zmęczenia, to mogą być różne zaburzenia na linii jelita, mózg, układ nerwowy, na przykład zaburzenia autystyczne, padaczka itd. I czy to oznacza, że ta odpowiedź TH2 jest niewłaściwa, że to jest coś negatywnego? Nie. Obydwa rodzaje odpowiedzi immunologicznej są ważne i one będą dobrze działać, jeżeli będą w równowadze. Natomiast to, co decyduje o tym, czy przeważy TH1 czy TH2, to jest skład mikroflory jelitowej i to zostało jednoznacznie udokumentowane. To jest bardzo ważna informacja. I teraz jeszcze słowo o limfocytach TH17. One, jeżeli występują w odpowiedniej ilości, nie jest ich za dużo, nie jest ich za mało, będą działały przeciwnowotworowo, mogą też chronić nas w pierwszej linii obrony przed patogenami grzybiczymi czy bakteryjnymi, ale jeżeli jest ich za dużo, to indukują one różne choroby autoimmunologiczne, autozapalne i choroby alergiczne. Także tutaj też nie jest korzystne, żeby doszło do zaburzenia równowagi tego TH17 i to też zależy od składu mikroflory jelitowej, a z kolei skład mikroflory jelitowej zależy, tak jak już wspomniałam, od wielu ważnych różnych czynników. Pierwszym czynnikiem jest na pewno dieta, spożywanie, przyjmowanie różnych leków, w tym antybiotyków i jak również istotnym, ale nieuświadomionym czynnikiem może być promieniowanie elektromagnetyczne. I tutaj przytaczam Państwu okładkę książki autorstwa Elizabeth Ploret i Marcusa Ploret pod tytułem EMF Freedom. Książkę tę mają Państwo wskazaną w materiałach źródłowych. Otóż autorka, współautorka dr Ploret, Elizabeth Ploret, opisuje swoją własną historię w tej książce, związaną z promieniowaniem elektromagnetycznym i w tym przypadku z wystąpieniem alergii pokarmowej. Właśnie u pani doktor pojawiła się taka alergia swego czasu. Była to bardzo silna alergia, która objawiała się bardzo uciążliwym, ciągłym świądem skóry, tak mocnym, że pani doktor nie mogła spać, nie mogła normalnie funkcjonować w ciągu dnia i tak strasznie się drapała, że skóra zaczęła krwawić. Szukała pomocy u różnych specjalistów, próbowała zażywać różne leki, nic nie pomagało. I w końcu zorientowała się, że te problemy pojawiły się wtedy, gdy w ich domu i w okolicy, w sąsiedztwie zamontowano zdalne liczniki zużycia energii. Ona też zauważyła, że te symptomy nasilają się wtedy, gdy używa komórki, czy gdy przebywa z osobami używającymi komórek, czy gdy używa własnego komputera bądź laptopa, już nie pamiętam teraz dokładnie. I skojarzyła to, może też gdzieś doszła do tego, w ogóle to był ten pierwszy bodziec dla niej do zainteresowania się wpływem promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka i doszła do tego, że przyczyną jest właśnie to sztuczne promieniowanie. W momencie, gdy wyeliminowała te sztuczne źródła ze swojego środowiska, bądź maksymalnie je ograniczyła i zregenerowała jelita, wówczas wszystko wróciło do normy, bo według jej hipotezy wskutek promieniowania elektromagnetycznego ściana jej jelit rozszczelniła się i efekt był taki, że zaczęła mieć alergię tą skórną na coraz większą liczbę różnych pokarmów. I w końcu okazało się, że cokolwiek nie zje powodowało u niej świąt skóry. Więc ona
to, co zrobiła, tak jak mówiłam, wyeliminowała, czy bardzo ograniczyła tam, gdzie się dało, wyeliminowała, a gdzie nie, to ograniczyła promieniowanie. Skorzystała ze swojej wiedzy medycznej do tego, żeby zreperować sobie, podleczyć te jelita i problem ustąpił. Także zapraszam do lektury tej książki. Ta książka właśnie zaczyna się od tej historii, bardzo takiej ciekawej. Tak jak zaznaczam, to jest hipoteza, ta zależność, że promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na rozszczelnienie jelit i alergię pokarmową. To jest hipoteza współautorki tej książki. Można by oczywiście znowu zadać sobie pytanie, czy doświadczenie pojedynczego naukowca, bo dr Ploret ma wykształcenie medyczne i jest naukowcem, i czy takie poszukiwania, obserwacje pojedynczego naukowca mają jakieś znaczenie. Należy sobie uświadomić, że tych źródeł informacji o tym, że promieniowanie elektromagnetyczne może mieć określony negatywny wpływ na nasz organizm, tych źródeł jest dużo, coraz więcej. Natomiast naukowcy, którzy zauważają takie zależności, podkreślają, że konieczne są dalsze badania, bo jest to nowy temat, nic tutaj nie jest do końca w 100% pewne. Ponadto oczywiście pojawiają się badania naukowe, które twierdzą coś przeciwnego, z tym, że jak wiemy, czy nie wiemy, nie wiem ilu ludzi sobie to uświadamia, że sam fakt, że czytamy badanie jakieś naukowe, artykuł naukowy, to nie wystarczy do tego, aby mieć absolutną pewność, że mamy do czynienia z prawdą, dlatego że wiele współczesnych badań jest manipulowanych, sponsorowanych, mamy do czynienia z konfliktem interesów naukowców i niestety świat nauki zaczyna się psuć. Ciężko jest dojść do tego, kto ma rację. Ja patrzę się przede wszystkim na to, kto ma w czymś jakiś interes i wiem, że wielu naukowców naraża swoją karierę na uszczerbek, podejmując tak trudny temat i głosząc tezy, które niekoniecznie przyniosą im pieniądze. Więc dla mnie to jest taki też wyznacznik tego, że taki naukowiec prawdopodobnie jest bardziej godny zaufania niż ktoś, kto robi badanie naukowe dla, powiedzmy, firmy telekomunikacyjnej, które ma udowodnić, że dane urządzenie bezprzewodowe nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. No ale to pozostawmy na razie, natomiast do czego zmierzam? Nie możemy czekać na dalszy rozwój badań naukowych. Oczywiście one są bardzo potrzebne i ja mam nadzieję, że jeszcze dożyję tych czasów, kiedy zostanie coś ustalone bardziej jednoznacznie. Natomiast nasze zdrowie i życie jest zbyt cenne na to, żeby czekać. W związku z tym proponuję, żeby to, co w poprzednim odcinku, ale jeszcze raz to podkreślę, nie bać się przeprowadzić na sobie pewien eksperyment, polegający na tym, że ograniczymy w naszym środowisku, bądź przynajmniej czasowo w ciągu doby wyeliminujemy źródła promieniowania elektromagnetycznego i zobaczymy, jak to wpłynie na nasze dolegliwości, bo tutaj przede wszystkim apeluję do osób, które mają problemy zdrowotne, a lekarze nie potrafią im pomóc i trudno jest znaleźć przyczynę danego problemu. Więc w tych przypadkach proponuję właśnie zrobić takie doświadczenie, co nam szkodzi. Jest to jakiś wysiłek oczywiście, ale zobaczmy na stawkę. Stawką jest nasze zdrowie i życie i warto taki eksperyment przeprowadzić. I jeżeli ten eksperyment wykaże, że eliminacja bądź ograniczenie promieniowania elektromagnetycznego nam pomaga, no to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie w tym kierunku pójść i nie czekać na rozwój badań naukowych. To jest dla nas najważniejsze, co nam indywidualnie służy. W następnym odcinku omówimy sobie inne pozostałe problemy zdrowotne, czyli nie skupimy się już na jakimś konkretnym układzie naszego organizmu i będzie to odcinek już ostatni, także tam zrobimy również pewne podsumowanie całego tematu. Materiały źródłowe do dzisiejszego odcinka i do wszystkich innych pozostałych znajdą Państwo w opisie do tego filmu, tak samo jak w opisie do pozostałych odcinków. Będę jak zwykle wdzięczna za komentarze, udostępnianie tego materiału innym osobom i za lajkowanie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę.